Zapraszam na film mabicom.pl. A oficjalnym partnerem mojego kanału są Polskie Nici. Witam na kanale Mabicom. Dziś mam dla Was małe, świąteczne grzybki, które możemy zawiesić na choince bądź wykorzystać w dekoracjach świątecznych. Grzybki wykonane przeze mnie mają około 7 cm wysokości. Wykonujemy je z dwóch części, czyli osobno robimy nóżkę, osobno robimy kapelusz, w ostatnim rzędzie łączymy ze sobą i mamy fajną zawieszkę na choinkę. Grzybki te, jak widzicie, przypominają te grzybki, które kiedyś, jakiś czas temu można było zobaczyć na choinkach u naszych babć, cioć i były one szklane bądź plastikowe. Dziś wykonam dla Was właśnie szydełkową wersję takiego grzybka. Grzybek ten jest mojego autorstwa. Wzór na niego to 17 rzędów w nóżce i 9 rzędów w kapeluszu. Do wykonania grzybka użyję szydełka 2,5, włóczki jeans w kolorze białym i w kolorze czerwonym. Zapraszam do wspólnego szydełkowania. Zaczniemy od koloru białego i od nóżki. Nóżkę zaczynamy od magicznego kółeczka i 6 półsłówków w tym magicznym kółku. Zaciskamy i mamy kółeczko z 6 oczkami. Rządek drugi będzie to 6 zwiększeń. Zatem w każde kolejne oczko wykonamy po 2 półsłupki. I tak z 6 oczek, które mieliśmy teraz, otrzymamy 12. Czyli wykonujemy 6-krotnie 2 półsłupki w jednym oczku. I mamy teraz po rządku drugim 12 oczek. Rządki od 3 do 6, czyli 4 kolejne rządki, będzie to 12 półsłupków. Zatem wykonujemy teraz 4 rządki po 12 półsłupków, czyli półsłupek w każde oczko. Mamy wykonane 4 rządki po 12 półsłupków w każdym i nóżka grzybka po 6 rzędach wygląda następująco. Rządek 7 będzie to zmniejszenie do 10 oczek, zatem w 4 pierwsze oczka wykonujemy po półsłupku. I w kolejnych dwóch zmniejszamy. I jeszcze raz powtarzamy 4 półsłupki w 4 kolejne oczka. I zmniejszenie. I tak po rządku 7 mamy 10 półsłupków. Rządki 8 i 9 będzie to 10 półsłupków. Czyli wykonujemy teraz 2 rządki po półsłupku w każdym oczku. Nóżka naszego grzybka po 9 rzędach prezentuje się następująco.
Rządek 10 będzie to zmniejszenie do 8 oczek, czyli teraz w 3 pierwsze oczka wykonamy po półsłupku i w następnym oczku zmniejszamy. Znów 3 półsłupki w 3 kolejne oczka i zmniejszenie. I mamy 8 oczek. Teraz kolejne dwa rządki, czyli rządek 11 i 12, będzie to 8 półsłupków. Czyli znów wykonujemy 2 rzędy, wykonując po półsłupku w każdym oczku. Nasza nóżka grzyba po 12 rzędach prezentuje się następująco. To jest cała nóżka. Teraz będziemy wykonywać tu zwiększenie pod kapeluszem. I tak, rządek 13 będzie to zwiększenie tym razem do 12 oczek. Czyli 4-krotnie powtarzamy motyw półsłupek w jednym oczku i zwiększenie w kolejne oczko. Półsłupek w jedno oczko i zwiększenie w kolejnym oczku. I tak jeszcze dwukrotnie. Półsłupek i zwiększenie. Półsłupek i zwiększenie. I mamy teraz 12 oczek. Rządek 14 będzie to zwiększenie do 18. I tutaj 6-krotnie powtórzymy ten sam motyw, który mieliśmy przed chwilą, czyli półsłupek w jedno oczko i 2 półsłupki w kolejne oczko. Półsłupek i zwiększenie w następnym oczku. I tak powtarzamy 6-krotnie. I mamy 18 oczek. Rządek 15 będzie to zwiększenie do 24 oczek. I tu w 2 kolejne oczka wykonamy po półsłupku i następnie 2 półsłupki w jednym oczku. I ten motyw będziemy powtarzać 6-krotnie, czyli w 2 pierwsze oczka wykonujemy po półsłupku i zwiększamy w trzecim oczku. Powtórzyliśmy 2 razy, powtarzamy jeszcze 4-krotnie. Czyli 2 półsłupki i zwiększenie. Mamy 24 oczka. Rządek 16 będzie to zwiększenie do 30. Czyli w 3 pierwsze oczka wykonujemy po półsłupku i zwiększamy. I tak będziemy powtarzać łącznie 6-krotnie, czyli w 3 pierwsze oczka mamy po półsłupku i w kolejnym oczku zwiększenie. I powtarzamy tak do końca rzędu. I mamy wykonany rządek 16, gdzie mamy 30 oczek. Rządek 17 będzie to 30 półsłupków, czyli w każde kolejne oczko wykonujemy po półsłupku dookoła. Mamy 30 półsłupków i nasza nóżka prezentuje się następująco. To jest cała nóżka. Robimy oczko ścisłe, zamykamy i ja tutaj zostawiam dłuższą nitkę,
ponieważ od razu później tą nitką wyszyję sobie białe kropki. Czyli zostawiamy dłuższą nitkę, odcinamy, przeciągamy i nóżka jest gotowa. Tutaj tą część nóżki troszkę wypełniamy. Teraz przechodzimy do kapelusza. Kapelusz wykonamy z włóczki jeans w kolorze czerwonym. Zaczynamy od zostawienia dłuższej nitki, jeśli chcemy zrobić od razu zawieszkę. Ja zostawiam tak mniej więcej 15 cm. Później robimy magiczne kółeczko i 5 półsłupków w magicznym kółku. Zaciskamy i w rządku pierwszym mamy 5 oczek. Rządek numer 2 to będzie 5 zwiększeń, czyli w każde kolejne oczko wykonujemy po 2 półsłupki, by na końcu rzędu otrzymać 10 półsłupków. Czyli mamy 2 półsłupki w pierwszym oczku, 2 półsłupki w drugim i tak łącznie, by mieć 10 oczek. I po rządku drugim mamy 10 półsłupków. Rządek trzeci będzie to zwiększenie do 15 oczek. Tu 5-krotnie powtórzymy motyw. Półsłupek w jednym oczku i zwiększenie w drugim oczku. Półsłupek i zwiększenie. I tak 5-krotnie powtarzamy. W rządku trzecim mamy 15 oczek. Rządek czwarty będzie to zwiększenie do 20 oczek. Czyli wykonujemy 2 półsłupki, 2 pierwsze oczka i zwiększamy w oczku kolejnym. I tak powtarzamy łącznie 5-krotnie. 2 pierwsze oczka wykonujemy po półsłupku i w trzecim oczku zwiększamy. Po rządku czwartym mamy 20 oczek. Rządek piąty jest to zwiększenie do 25 oczek, czyli teraz będziemy 5-krotnie powtarzać motyw 3 półsłupki, 3 kolejne oczka i zwiększenie w kolejnym oczku. Powtarzamy tak całe okrążenie. 3 półsłupki, 3 kolejne oczka i zwiększenie. Po rządku piątym mamy 25 oczek. Rządek szósty to 25 półsłupków, czyli w każde oczko wykonujemy po półsłupku. Rządek siódmy będzie to zwiększenie do 30 oczek. Czyli teraz 5-krotnie będziemy powtarzać motyw 4 półsłupki w 4 pierwsze oczka i w 5. oczku zwiększamy, czyli wykonujemy 2 półsłupki. I tak powtarzamy jeszcze 4-krotnie, czyli 4 półsłupki w 4 pierwsze oczka i w 5. oczku zwiększenie. Kapelusz
po 7 rzędach prezentuje się następująco. Rządek 8 będzie to 30 półsłupków, czyli w każde kolejne oczko wykonujemy po półsłupku. I mamy gotowy rządek 8. Teraz w rządku 9 będziemy łączyć już z nóżką. Zatem jeśli ktoś robi tak jak ja zawieszkę, to najwyższa pora, żeby ją przełożyć. Czyli przyciągamy tą nitkę do góry. Tak byśmy otrzymali zawieszkę. Oczywiście musimy tutaj zablokować, żeby nam nie przechodziło dalej. Ja tutaj robię z tego supełek i wtedy mam pewność, że zawieszka się nie wyciągnie. Zrobiłam supełek i mamy gotową zawieszkę. Tu tą nitkę na tą chwilę jeszcze zostawiamy. Do kapelusza wkładamy troszkę wypełnienia, ale nie za dużo, żeby nam nie wystawało. I teraz rządek 9 będzie to 30 półsłupków, ale 30 półsłupków łącznie z nóżką. Czyli żeby połączyć się z nóżką, wbijamy się w pierwsze oczko z kapelusza, bierzemy nogę, wbijamy się w dowolne oczko z nogi i przeciągamy, przerabiamy jak półsłupek razem. I dalej będzie analogicznie, czyli wbijamy się w pierwsze oczko wolne z kapelusza, w kolejne oczko z nogi, przeciągamy nitkę i wykonujemy półsłupek. I znów oczko z kapelusza, oczko z nogi, przeciągamy i wykonujemy półsłupek. I tak 30 razy, czyli dookoła naszego kapelusza. I tu po drodze, jeśli stwierdzicie, że jednak jest za mało tego wypełnienia w kapeluszu, możemy je jeszcze sobie dorzucić. Tak samo jeśli damy za dużo, to wyciągamy. I po kolei zszywamy nasz kapelusz z nóżką. Dzięki temu, że tak sobie zszywamy półsłupkami, nie ma konieczności przyszywania tej nóżki do kapelusza. I grzybek wtedy ma biały spód kapelusza. U mnie tego wypełnienia było troszkę za mało, więc sobie dołożyłam i zszywamy już ostatnie wolne półsłupki. Mamy ostatni półsłupek. Wbijamy się w kolejne oczko tutaj z kapelusza, robimy oczko ścisłe, przeciągamy i ucinamy nitkę. I nasz kapelusz jest już gotowy. Chowamy tą czerwoną nitkę i teraz będziemy wykonywać białe kropki. Nawlekamy na igłę tą białą nitkę, którą zostawiliśmy. Wbijamy się gdzieś tutaj
na wysokości kapelusza, na środku, na dole, w zależności tak naprawdę jakie chcecie mieć te kropki. Na górze, na dole, tu już jest pełna dowolność i Wasza fantazja, ile chcecie mieć tych kropeczek wykonanych. Kropki wykonuję wbijając się w półsłupek niżej niż jestem aktualnie i dwukrotnie bądź trzykrotnie przewlekam nitkę, później przechodzimy w jakieś inne miejsce i wtedy kropeczka wygląda następująco. Ja przeszłam tutaj teraz troszkę niżej, znów przeciągamy trzykrotnie z oczkiem niżej, z tym rządkiem niżej i za tym ostatnim razem możemy wbić się już w kolejne miejsce i wykonujemy kolejne kropki. Tu ilość kropeczek jest dowolna. Ja przeważnie tak robię, jedną kropkę wyżej, drugą kropkę niżej. To już jest wedle Waszego uznania. I tu może już ostatnia kropeczka. Wbijamy się tutaj w kolor biały, chowamy nitkę, odcinamy resztę. I mamy gotowego muchomorka. Tak jak wspominałam, muchomorek tam jest świetną ozdobą na choinkę. Jest to takie wspomnienie, przynajmniej moje z dzieciństwa, gdzie u babci na choince zawsze wisiały takie muchomorki szklane bądź plastikowe. Mam nadzieję, że podobają Wam się moje muchomorki. Dajcie znać w komentarzach. Pamiętajcie także o subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, gdyż teraz im bliżej świąt, tym więcej będzie filmików z fajnymi ozdobami choinkowymi, takimi właśnie jak te grzybki, bądź gwiazdki, aniołki i dzwonki. Dziękuję za uwagę, miłego szydełkowania, pozdrawiam, Martyna z Mabikon.